Cześć. Zamkiem, który przygotowałem dla Was na dzisiaj, jest dość, można powiedzieć, mało popularny w Polsce zamek. Jest to zamek firmy Abus, niemieckiej firmy Abus. Już widzieliście pewnie w którychś poprzednich odcinkach jego poprzednika. Ten model konkretnie, model 2570, jest o tyle ciekawy, że jest zupełnie inną konstrukcją. Znaczy, generalnie zasada działania jest taka sama i stopień zabezpieczenia, aczkolwiek ten zamek jest na klucz bocznie nawiercany. Zwróćcie uwagę, jak to wygląda. No jest o tyle nietypowy, że no bardzo niewiele mamy konstrukcji dyskowych wyposażonych w tego typu rdzeń. Co można o nim powiedzieć? No, podobnie jak poprzednicy, no jest naprawdę bardzo dobrze wykonaną konstrukcją. Całe body, cały korpus jest wykonany ze stali nierdzewnej. Oznacza to, że jest bardzo mocno odporny na korozję, co jest tutaj najważniejszym w tym wypadku, no można powiedzieć, jego atutem. Szekla w tym modelu 70, bo to tu w tym momencie przy 70 chodzi o jego średnicę, to jest 70 mm. Szekla przy tym modelu jest grubości 9 mm, chyba bodajże 9,5 mm dokładnie. Wykonana jest z kolei ze stali hartowanej, co oznacza w tym momencie, że ta stal jest no, zdecydowanie twardsza w tym momencie, jeżeli chodzi o cięcie. A dodatkowo pokryta jest antykorozyjną w tym momencie powłoką, która po prostu zapobiega jej korodowaniu. Jeżeli chodzi o sam ten model, podobnie jak poprzednicy, jego wykonanie jest naprawdę na wysokim poziomie. Zwróćcie uwagę, całość spawu dwóch połówek, bo on jest wykonany z dwóch połówek, wykonana jest ręcznie, co powoduje w tym momencie naprawdę rewelacyjne połączenie tych dwóch połówek i można powiedzieć praktycznie no, nie jest to możliwe bez użycia bardzo brutalnej i zdecydowanie dużej siły no, rozłączenia tych połówek, także no, już byli ludzie, którzy sprawdzali ich odporność. Zdecydowanie bardzo trudne jest w tym momencie zniszczenie tej kłódki destruktywnie. Cała szekla, włożymy ten kluczyk, zobaczymy to od razu, czy działa. Działa, proszę zwróćcie uwagę, bardzo płynnie. Cała szekla, która jest w środku, ona idzie w tym momencie przez całą długość, aż do tego punktu. W tym punkcie ona się kończy, ponieważ no, musi się otworzyć. Tworzy to dodatkową ochronę w tym momencie przed po prostu zniszczeniem tej kłódki w sposób destruktywny i dostaniem się do środka, czy jakimś tam cięciem. Z racji tego po prostu, że stal hartowana, która została użyta do produkcji tej szekli, no jest trudnym przeciwnikiem, jeżeli chodzi o destrukcję. Jeżeli chodzi o ten zamek, no kupiłem go dlatego, z racji tego, że jestem, tak jak już kiedyś wspominałem, fanem zamków dyskowych. A jeżeli chodzi po prostu w tym momencie o sam ten kluczyk bocznie nawiercany, ja sobie odłożę ją na chwileczkę, jeśli pozwolicie. Sam ten kluczyk bocznie nawiercany, zwróćcie uwagę, jest pinowany w taki sposób, że ma tutaj 5 pinów. Z tego oczywiście Abus, który słynie w tym momencie, mamy wysokie góry, wysokie doły, bo dwójka, trójka są dość mocno cięte, piątka i szóstka, przepraszam, czwórka i piątka w tym wypadku no, są na pewno na dole. Dodatkowo, jak zwrócicie tutaj uwagę, w tym momencie mamy tutaj możliwość zastosowania pinów kontrolnych, są tutaj 3 nawiercenia. Akurat w tym konkretnym modelu kłódki nie występują te piny kontrolne. One się oczywiście znajdują w innych modelach, bo ten rdzeń jest stosowany w kilku różnych innych produktach. Dostarczana ta kłódeczka jest z 5 takimi kluczami, także tutaj jeżeli chodzi o dorabianie, nie ma tutaj żadnej potrzeby. No chyba że potrzebujecie zdecydowanie tutaj w tym momencie większej ilości. O nie przedłużając, przejdźmy sobie do narzędzi, którymi się dzisiaj będziemy posiłkować. Napinacz, z którego będę korzystał, jest to napinacz typu Wiper Blade. Wiper Blade dlatego, że jest po prostu zgodnie z nazwą wykonany z zbrojenia, które znajduje się w naszych wycieraczkach samochodowych. To jest ten po prostu zwykły płaskowniczek powyginany w ten sposób. Jeżeli chodzi o główne narzędzie, którym się będę posiłkował, jest to flaga. Flaga od Multipika, najmniejsza, flaga numer 10. Ze względu na to zwróćcie uwagę na parycentrykę tego otworu i na te w tym momencie wordingi, tak jak mówiłem, które są wcześniej. One stwarzają naprawdę dużą trudność, jeżeli chodzi o manewrowanie w środku. No stąd po prostu będzie użycie tej flagi konieczne. Sprawdźmy sobie jeszcze, czy ta konstrukcja działa z kluczem. Oczywiście, że działa.
działa bardzo płynnie. Tutaj można powiedzieć, Abus słynie naprawdę z jakości wykonania tych dysków. Ja sobie pozwolę tutaj oprzeć rękę. Napniemy go z tej strony, tak jak widzieliście, no jest to jedyne chyba miejsce, gdzie można skorzystać z tak zwanego napinacza. Także sprawdźmy nasze piny po kolei. Jedynka nic, dwójka nic, trójka nic, czwórka nic, piątka. Piątka zdecydowanie chciałaby coś powiedzieć. O, wpadliśmy, nie wiem czy widzieliście, w coś takiego jak falset, czyli w tym momencie nie upadł, wpadło nam narzędzie po prostu w głębszą po prostu pozycję. Całość po prostu wisi prawdopodobnie w tym momencie na spulsach, z których Abus słynie. To są oczywiście security piny, więc jedziemy dalej. Sprawdźmy naszą jedyneczkę. O, jedyneczka, teraz chciałem coś powiedzieć, ale bardzo trudno jest pod nią wejść. Ja sobie spróbuję się tutaj dostać. O, wpadła. Teraz jest ustawiona. Zdecydowanie jesteśmy z powrotem w falsecie. Dwójka nic. Trójka tym razem binduje. Zdecydowanie mamy rotację wsteczną. Tak, strzeliła trójeczka. Czwóreczka, delikatny klik. Wracam do początku. Jedynka nic. I teraz chyba dwójka chciałaby coś nam powiedzieć. Tak, i to będzie chyba dwójeczka. Muszę jeszcze raz ją spróbować wsadzić pod tę dwójkę, gdyż jest tu naprawdę ciasno. O, teraz chyba powinno się udać. Dobra. Sprawia wrażenie teraz ustawionej. Chociaż jeszcze raz ją sprawdzę. O, nie, rotuje. Delikatnie ją staram się podważyć. Patrzcie sobie, poprawię tą kłódkę w ręce, gdyż no zdecydowanie się wyślizguje z racji kształtu. Tak, dwójeczka chyba jest ustawiona. O, i tak zwróćcie uwagę, wygląda nasze otwarcie. To była ta dwójeczka, która nas trzymała. Muszę przyznać, że ta konstrukcja jest naprawdę fajną konstrukcją. Jeżeli chodzi o samo pikowanie, na pewno będzie stwarzała problemy przy otworzeniu. No, z racji tego po prostu, że tak jak widzicie, no, jest to dobrze przemyślany otwór, dobrze przemyślany klucz. I oczywiście zastosowana tutaj w tym wypadku technologia, słynna ich technologia w tym momencie tych security pinów, które po prostu stosują w swoich produkcjach, tych lepszych oczywiście, produkowanych w Niemczech, absolutnie nie w Chinach. Jeżeli chodzi o mnie, to wszystko. Jeżeli uważacie, że ten film no, był filmem, który się Wam podobał, który wniósł coś ciekawego, który zainteresował w jakiś sposób, oczywiście subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę. No i jeżeli macie jakieś pytania, macie jakieś komentarze, bardzo chętnie zapraszam w tym momencie do komentowania. Trzymajcie się, cześć.